Cześć, tu Elena i Waldek. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Pomyśleliśmy, że trzeba troszkę o tym porozmawiać, a przede wszystkim jakieś pyszności Wam zaproponować. I oto odcinek świąteczny. Będziemy razem robić sernik baskijski, bo taki sernik zamierzamy zrobić na święta. Na polską Wigilię hiszpański, a konkretnie baskijski sernik. A skąd w ogóle się wziął pomysł na sernik baskijski? Wiecie, że dużo podróżujemy i w tym roku byliśmy w kraju Basków, w San Sebastian i spróbowaliśmy w restauracji Lavinia fantastyczny, prawdziwy, oryginalny sernik baskijski. Oryginalny dlatego, że właśnie z tej restauracji wziął się ten przepis. Tam on był Powstał, jakby tak. tam Oni go powstał. tam stworzyli, wymyślili. I mieliśmy szczęście spróbować oryginału. I po tym, jak wróciliśmy, tak nam smakowało, że znalazłam w internecie przepis oryginalny i od tej pory co piątek ja robię sernik, a w sobotę i w niedzielę Waldek robi nam kawę, więc zdradzamy Wam naszą rodzinną tradycję. Tak, ale sernik, ja powiem tak, nie za bardzo przepadam za sernikiem, ale ten, zresztą zobaczcie, jak zareagowałem właśnie w filmie, mam nadzieję, że go oglądaliście, nasz film z Hiszpanii. Zobaczcie, jak zareagowałem, kiedy wziąłem po raz pierwszy do ust właśnie kawałek tego sernika baskijskiego. Reakcja. To nie jest sernik. To jest jakieś... To nie jest sernik. To jest coś... Boże, ja proszę o azyl. To jest coś, co trzeba po prostu zjeść. No co, do dzieła? Tak, ja zostawiam Elenkę, bo mój wkład, jeśli chodzi o to pieczenie, już się skończył. To znaczy, przyniosłem zakupy. Głównym sekretem sernika baskijskiego jest serek Philadelphia. Do jednego sernika będziemy potrzebowali 5 lub 6 serków. Potrzebujemy śmietanki gęstej 36%. 2 opakowania. Bardzo ważnym składnikiem też są jajka. Zakładam, że cukier macie w domu. Wszystkie produkty powinny być w temperaturze pokojowej, więc pierwsze, co trzeba zrobić, to wyjąć to wszystko z lodówki. I jajka. Śmietanka. I serki Philadelphia. To wszystko zostawiamy na stole i mamy 2 godzinki, żeby kupić bombki na przykład. Nie musicie teraz robić notatek, przepis dostaniecie w opisie pod tym filmem i także ten plik jest podklejony w opisie pod filmem o Hiszpanii. Przed tym, jak cokolwiek tu zaczniemy robić, trzeba włączyć piekarnik. On musi być bardzo, bardzo gorący. To jest podstawa. Góra-dół i 235 stopni. I nie otwieramy. No i teraz jeszcze jedna ważna rzecz, że wszystko, co będę tu robić, zmieści się, to będzie rozmiar tego sernika, 20 cm, więc to jest tak naprawdę połowa. Jeśli chcecie większy, musicie kupić dokładnie 2 razy tyle tego wszystkiego. To na razie odstawiamy i zaczynamy. Ten serek to po prostu podstawa w tym przepisie. On daje taki smak, taką teksturę. Teraz będziemy dodawać cukier. Cukier to dla mnie zawsze taki problem. Dlatego, że
jak kobieta, dbam o sylwetkę. A od jakiegoś wieku rozumiesz, że cukier szkodzi nie tylko sylwetce, a jeszcze zdrowiu. I ja zawsze mam taki dylemat, czy dodać zgodnie z przepisem, ale w tym przypadku akurat nigdy mi nie przejdzie, nie to, że przez gardło, tak, ale przez ręce wsypać na przykład na taką ilość serków 250 gramów cukru. Więc ja od razu powiem, że w przepisie jest 250, a ja podam 180. To absolutny maksimum, który ja mogę zrobić. No bo uważam, że cukier trzeba jednak ograniczać. Dobrze, to ważymy ten cukier. Jeśli zauważyliście, my zmieniliśmy mieszkanie, więc ja jeszcze tak nie do końca co gdzie. Tą wagę to ja lubię szczególnie, prawie ją wywaliłam, a okazało się, że nie potrafię ją włączyć. Teraz też mi się nie udało od pierwszej próby, za pierwszym razem. 185. Wsypujemy cukier i teraz o taką łopatką trzeba ręcznie, delikatnie mieszać i mieszać, a potem jeszcze. Nie, to tak żartuję, to nie trwa jakoś zbyt długo. Jeśli macie robot kuchenny, który ma taką specjalną nasadkę, nie do ubijania, tylko do mieszania, to jak najbardziej możecie to wykorzystać. Ja robię ręcznie. Ja jestem old school, lubię ręcznie robione rzeczy, więc też muszę sama robić rzeczy ręcznie. A tu też taki sposób na stres. W piątek po pracy, wieczorkiem. Trzeba bardzo dokładnie tą łopatkę tak przyciskać do ścianek miski, żeby ten cukier po prostu rozpłynął się i nie zostało tam grudek przy ściankach. Nie trwa to długo. Kolejny etap, jajka. Jest bardzo prosta zasada. Ile serków, tyle jajek. Jajka dodajemy po jednym, po malutku, żeby było łatwiej wymieszać. I teraz znowu trzeba bardzo dobrze to wszystko rozmieszać. No jak tam długo jeszcze? Niedługo. On w ogóle bardzo szybko się robi, nie wiem, z 20 minut przygotowań i potem 40 minut pieczenia. Tak, ale potem całą noc trzeba poczekać. Tak, no właśnie, ale jak się czeka na ten sernik, to czas się tak wydłuża, że słuchajcie, ja po prostu już mniam, ślinka leci. No. My żartujemy zawsze, że my sobotnią kawę zaczynamy robić w piątek wieczorem, jak tak. ja zaczynam piec ten sernik. Tak, bo wiecie, kawa to 10 minut, a sernik jednak te kilka godzin wymaga, więc przygotowujemy go już od piątku, to znaczy Elenka. Dobrze, to daj znać, jak będzie gotowy, bo się nie mogę doczekać. I teraz czas na ostatni składnik, śmietankę. Potrzebuję miseczkę. Potrzebuję włączyć wagę. Nie, to jest zbyt trudne dla mnie. Nie trafiam. O. Tak. Trzeba przełączyć na mililitry. Jest. Odmierzamy 320 ml i resztę dobieramy z drugiego opakowania. Śmietanka powinna być nie mniej niż
30% tłuszczu. I taka śmietanka w ogóle też świetnie się sprawdza, kiedy chce się zrobić masełko domowe. Jak spędzaliśmy nasz tydzień miodowy w Mierkach, też taki film jest na naszym kanale, to tam właścicielka tego domu, gdzie byliśmy, robiła nam takie masełko domowe. I od tej pory ja też to robiłam. I teraz powtarzamy, dodajemy i mieszamy. W niektórych przepisach widziałam, że można dodawać mąkę i też na początku to robiłam, ale skoro przyjmuję się jednak swoim zdrowiem, to staram się ograniczyć też gluten, więc spróbowałam parę razy zrobić bez mąki i wyszło super. I od tej pory nie dodaję i też jakby w swoim przepisie nie wpisałam mąki. Teraz trzeba bardzo dobrze to wymieszać, żeby nie było grudek, żeby była taka jednolita masa. Nie wiem, co jeszcze przygotuję na Wigilię. A ja mam pomysł, mogę na chwileczkę się wtrącić? Chodź. Bo skoro moi rodzice znają nas jako podróżników, to będzie świetnie, kiedy my przywieziemy ze sobą ciasto czy sernik hiszpański i jeszcze kupimy to włoskie ciasto, które kupowaliśmy już w tym włoskim sklepie, panettone, takie z kremem waniliowym albo z kremem pistacjowym. Dla mnie z waniliowym, a dla Ciebie z pistacjowym. Tak, super. I zawieziemy takie dwa desery do mamy. Tam dobry pomysł. będzie też pozostała część rodziny, więc odciążymy tym samym mamę od robienia deserów. Mama już swoje lata ma. Trudno ją oderwać od kuchni. Oj, trudno. No ale tak z drugiej strony mówi zawsze, że ona już jest na emeryturze i to jest jej życie. Ale ona to lubi, ona to uwielbia. Ona w tej kuchni po prostu... No ale my też mamy swoje ulubione dania. No właśnie ten sernik baskijski i to panettone, więc spróbuję wynegocjować z mamą, żebyśmy mogli te ciasta do niej zawieźć. Oczywiście zrobię to na kilka dni przed Wigilią, żeby już nie było za późno, żeby się nie okazało, że mama już napiekła 5 ciast na przykład. Także jutro pójdę i kupię to ciasto w włoskim sklepie. Pa, pa. A ogólnie to wiecie, Polką nie jestem, ale chciałabym ugościć też naszych gości wigilijnych i marzy mi się przygotować barszczyk polski, no bo ukraiński gotuję, Waldek bardzo lubi. Na pewno w tym roku nie będę bawić się w zakwas, bo nie czuję się na siłach, więc będę bardzo Wam wdzięczna, jeśli pod tym filmem w komentarzach podzielicie się swoimi przepisami, błagam, bardzo prostymi, bo to początki. No i teraz czas stawiać to do piekarnika, ale najpierw pokażę Wam, jak włożyć papier do pieczenia, bo jest taki sekret jest w tym. Na chwilkę odstawiamy. Tu moja forma i tu jest papier do pieczenia. Odrywamy raz, tu uwaga, odrywamy. W takim samym rozmiarze drugi kawałek. I teraz najprzyjemniejsza część. W piątek wieczorem to jest takie przyjemne. Dokładnie tak to wyglądało w San Sebastian. Papier musi wystawać, musi być taki długi, bo on będzie przedłużeniem formy, bo nasz sernik w piekarniku bardzo mocno urośnie. I po to teraz dwa papiery, dlatego że jak tu jest strona krótsza, to my wkładamy drugi papier tutaj dłuższą stroną i jakby jeden papier asekuruje drugi. I teraz wlewamy.
Teraz trzeba go tak rozprostować. Wstawiamy do piekarnika. Szybciutko. Temperatura musi być wysoka. 235 stopni. I teraz tak. 40 minut. Ja zawsze ustawiam budzik, bo wiecie jak to jest. Ja zawsze zostawiam piekarnik tak, że nie zasłonięty, żeby obserwować, co tam się dzieje. To jest przepiękny proces. No i mamy 40 minut czasu wolnego. Widzicie, jak się trzęsie? Piękny jest. Uwielbiam, jak on się trzęsie. I teraz musi tu postać, aż wystygnie. Ellen, po zapachu to już chyba można stwierdzić, że jest gotowy, tak? Bo ja już mniam. Gotowy, ale dostaniesz go tylko rano. Musisz poczekać. Naprawdę? Ojejku, słuchajcie, to jest naprawdę najgorszy moment, bo w całym mieszkaniu jest cudowny zapach sernika baskijskiego. Zaraz sąsiedzi mogą przyjść. Tak, którego nie można zjeść. Musimy poczekać do rana. A jeszcze mamy taki pomysł, żeby przekonać się, czy moja mama zgodzi się, żeby sernik rodem z Hiszpanii był na jej polskiej wigilii u niej w Będziemy domu. próbować nakarmić polską gospodynię Tak. baskijskim sernikiem. Jutro, mamy jeszcze kilka dni do Wigilii, więc jutro pojadę do niej, żeby spróbowała i wtedy Elenka upiecze świeży dzień przed Wigilią. Będzie casting taki, mama musi zaakceptować. Tak. Czy to danie może się pojawić na polskim stole? Weźmy ze sobą kamerę i to też Wam pokażemy. Mamo, mam taką niespodziankę. Wczoraj Elenka upiekła sernik. To jest sernik, który jedliśmy w San Sebastian, w kraju Basków. To jest sernik baskijski. I chcieliśmy Cię odciążyć na święta i przywieźć taki sernik na Wigilię. Dobrze. Tylko chciałbym, żebyś spróbowała, czy go zaakceptujesz. Dobrze, nie śpię się. Dobra, już. Zaraz będziemy próbować. To ładnie wygląda i nie opadł, bo serniki przeważnie opadają. A widzisz, a to No a to, Elenki sztuka. wow, jaki super. No ciekawy jestem, jak Ci będzie smakował. No, zaraz spróbujemy. To jest w ogóle inny smak niż ten, co ja robię. Tak. No właśnie dlatego Całkiem chciałbym, inny. żebyś go zaakceptowała na Wigilię, bo to będzie taka nietypowa sprawa, że będzie hiszpański sernik na polskiej Wigilii. No ale to jest na Wigilię sernik może być chyba, tak mi się wydaje, bo przecież to nie ma tu jakiegoś smalcu czy czegoś. Nie, musi postny absolutnie. No, wilgotny, super. Naprawdę smakuje Ci? No smakuje mi, ale wiesz, chodzi o to, że mokry, wilgotny. Tak. No to sztuka Elenki, ona No. to opanowała do perfekcji. No, ale inny smak niż Tak. bez Pójdź tam, no. rodzynek ma. U tego sobie. Dobra. No, jest no w ogóle inny, ale nie ma smaku sernika, prawda? Taki ma, ale mokry. Prawda? Bardzo dobry. Bardzo dobry. Możemy przywieźć taki na Wigilię? No pewnie. To ja nie będę piekła i bardzo dobrze, bo miałam upiec sernika, tak to nie upiekę już. Ale rzeczywiście fantastycznie. Prawda? Tak. No, super. Ale i tak ładnie upieczony, nie spalony, wypieczony, nie opadł, a i bez spodu. Bez spodu, sam ten, bo ciasto, jak ja piekę, to ciasta trochę normalnego, kruchego na spód i dopiero
Pyszny. Pyszny, bardzo dobry. No, No i wracamy do naszego mieszkanka. Sernik będzie robiony jeszcze w takim 3 razy. razie. Tak. Więc dojdziesz do super wprawy. Mamy nadzieję, że uda Wam się zrobić ten sernik i będziecie mogli go skosztować, bo no, oglądanie filmu, a smakowanie tego wyrobu to są dwie różne sprawy. No i czekam na Wasze przepisy, szczególnie barszczu wigilijnego, bo pamiętacie, chcę go ugotować, a nie umiem. A przed nami jeszcze świąteczne przygotowania. Bombki już mamy, więc będziemy ubierać choinkę, kupować prezenty i szykować się do świąt. Wszystkiego dobrego! Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!